W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak w prawidłowy sposób przedłużyć swoje paznokcie w domu. Na warsztat bierzemy dwa kształty – migdał i kwadrat. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Natalia Raczyński. Witajcie. Po raz pierwszy z centrali Natalka na co dzień pracuje w Niemczech, W Düsseldorfie. szkoli, wykonuje stylizację. Wykonujesz czasem jeszcze? Jeszcze trochę tak. Startujesz czasem w mistrzostwach? Tak. Jakie ostatnio się udało zdobyć puchary? Ostatnie mistrzostwa, jakie mieliśmy, to były mistrzostwa w Niemczech. Teraz następne mistrzostwa to będzie Najlimpia w Düsseldorfie akurat, w mieście, w którym pracuję, Wow. w którym mieszkam. Niestety zostały przesunięte na maj. Miałyby się odbyć w marcu, ale odbędą się w maju. Startujesz? Tak, Trzymamy oczywiście. mocno kciuki. Dziękuję. A tymczasem przechodzimy do tematu, który dzisiaj poruszamy. Są to paznokcie wykonywane w domu na samym sobie. I chociaż to brzmi jak temat bardzo nieprofesjonalny, to Natalka, ile spośród Twoich dziewczyn, kursantek, które stają się profesjonalistkami, ile z nich zaczyna w domu same? Często zdarza się tak, mniej więcej połowa kursantek przychodzi i mówi, coś tam próbowałam w domu, ale nie wychodzi mi aż tak, jakbym chciała, więc przychodzą na szkolenie. Z tego też tytułu w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam do and don't, co robić, na co zwrócić uwagę, jak poprawić swoją technikę. Dokładnie. Zaczynamy! Do odtłuszczenia naturalnej płytki użyjemy wacików bezpyłowych nasączonych fioletowym cleanerem. Nałożymy Acid Free Primer, wytrzemy w paznokcie bazę Perfect Base. Do szkieletu i budowy paznokci użyjemy Self-Leveling Porcelain. Paznokcie pomolejemy kolorem That's Hot i nabłyszczymy tip-topem. Skórki odepchniemy kopytkiem, następnie opracujemy frezem numer 9 oraz frezem numer 1 i wytniemy cążkami Multicolor. Naturalną płytkę oraz powierzchnię paznokcia przedłużonego opracujemy pilnikiem o gradacji 100×180, krawędzie boczne wyrównamy pilnikiem Slim o gradacji 100×180. Do przedłużania paznokci użyjemy fioletowych form, a nożyczki do form Multicolor posłużą nam do nacięcia i dopasowania formy. Żel rozłożymy pędzlem 2 w 1 w rozmiarze 6. Baferem o gradacji 100×180 wyrównamy powierzchnię żelu. Pędzelkami Master Nailer 006 i 007 wyrównamy żel oraz linię światła, a dodatkowo 006 posłuży do podjechania kolorem podskórki. Nawet jeśli pracujemy na sobie, należy dłonie zawsze zdezynfekować. Odsuwamy skórki kopytkiem. Frezem numer 9 na obrotach między 12 a 15 tysięcy ruchem podpychająco wymiatającym odsuwamy skórki. Frez trzymamy prostopadle do płytki. Pracujemy delikatnie, nie dociskając do powierzchni naturalnej płytki. W taki sam sposób opracowujemy skórki na drugim palcu. Frezem numer 1 na obrotach 12 lub 15 tysięcy gdzieś pomiędzy, delikatnie starając się nie dotykać frezem płytki, podnosimy wał okołopaznokciowy, aby móc wejść lakierem głębiej pod skórki. Powstały pył odpylamy pędzlem Cupcake. Skórki wycinamy cążkami Multicolor. W dzisiejszym odcinku Natalka pracuje na swoich dłoniach, które często stylizuje, skórki ma zadbane i w zasadzie wystarczyły 3 ruchy, żeby można było pracować i stworzyć nową stylizację, aby pozbyć się skórek. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak poradzić sobie z bardziej zarośniętymi skórkami, to zapraszam do odcinka 4 sposoby na usuwanie skórek krok po kroku. Usuwanie skórek cążkami i frezarką. Jest to zdecydowanie dobry materiał. Warto się z nim zapoznać. Matowimy delikatnie paznokieć pilnikiem o gradacji 180. Nie może być żadnego miejsca błyszczącego. Odpylamy pędzlem Cupcake i odtłuszczamy fioletowym cleanerem. Aplikujemy Acid Free Primer na całą powierzchnię naturalnego paznokcia. Malujemy tak, jak klasycznym lakierem do paznokci. Czas na bazę. Nakładamy niewielką ilość Perfect Base. Pędzlem 2 w 1 numer 6 wcieramy ją w płytkę, aby nie było widać rysy po pilniku. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Początkujące stylistki często borykają się z takim błędem, że najpierw sobie podłożą formę i się naprawdę do tego przyłożą, potem zaczynają stylizować paznokieć, czyli nakładają primer, bazę i niechcący podczas tej pracy albo stukną formą, albo forma sama się obsunie,
co skutkuje nam sytuacją taką, że nakładamy produkty na nie do końca dobrze dopasowaną formę, mimo że się staraliśmy, aby ją dobrze dopasować, albo że musimy wszystko poprawiać od nowa, co wydłuża czas pracy. Dlatego też wielu instruktorów pokazuje taki mały trik, który pomaga szczególnie na początku, żeby zacząć stylizować paznokcie bez podłożenia formy, czyli nakładamy sobie primer, na to bazę i dopiero kiedy za chwilę będziemy przedłużać paznokcie, w tym momencie układamy formę i pilnujemy, żeby nic jej nie przesunęło, nie zmieniło, żeby się nie obsunęła sama. Po prostu jesteśmy zwarci i gotowi, już tylko się koncentrujemy na przedłużaniu. Pierwszy paznokieć przedłużamy w kształcie migdałka. Delikatnie rolujemy formę, odklejamy jajeczko, odklejamy od papieru, podkładamy szablon pod paznokcia naturalnego, sprawdzamy kąt położenia oraz gdzie mamy naciąć formę. Podcinamy w tym miejscu, w którym kończy się krawędź naturalnej płytki. Nacinamy pod kątem mniej więcej 45 stopni na zaznaczonych nacięciach. Sklejamy skrzydełka równo ze sobą, dzięki temu uzyskamy ładny tunel. Podkładamy formę pod paznokcia. Przedłużać będziemy do 3, dlatego zaciskamy szablon 2 rozmiary wyżej, czyli na numerku 5 oraz sprawdzamy, czy forma idzie prosto do osi palca. Pędzlem do żelu w rozmiarze 6 nabieramy małą ilość żelu Self-Leveling w kolorze Porcelain. Na wyznaczonych liniach na formie tworzymy szkielet migdała. Przed włożeniem do lampy możemy jeszcze raz delikatnie docisnąć formę pod paznokciem, aby tunel był mocniej zaokrąglony. Utwardzamy przez 60 sekund. Odklejamy delikatnie formę od szkieletu, naciskając palcami od spodu, następnie ściągamy ją w dół. Ponownie nabieramy niewielką ilość żelu, przesmarowujemy cały paznokieć, aby stworzyć warstwę poślizgową. Dobieramy większą ilość produktu, nakładamy go mniej więcej w 1/3 długości naturalnej płytki, następnie delikatnymi ruchami rozprowadzamy żel. Zostawiamy około milimetr od skórek, aby żel nie spłynął i kontynuujemy rozłożenie materiału w dół, aż do wolnego brzegu przedłużonego paznokcia. Odwracamy rękę do góry, następnie pędzlem Master Nailer 007 poprawiamy powierzchnię żelu. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Żele Self-Leveling to jest nasze cudeńko, nasze odkrycie zeszłego roku. Pracowaliśmy nad nimi paręnaście dobrych miesięcy. W końcu ujrzały światło dzienne. Przede wszystkim są samopoziomujące, co przyspiesza czas pracy bez względu na to, czy budujemy paznokcie, czy robimy odnowę, korektę. To, że są self-leveling, czyli samopoziomujące, niezwykle skraca czas pracy. Po drugie, mają obniżoną temperaturę polimeryzacji, czyli te wszystkie osoby, które do tej pory borykały się z pieczeniem w lampie, już tego problemu nie będą mieć. Mają prześliczne kolory, Porcelain i Natural. Natural jest moim ulubieńcem. Akurat do mojej karnacji bardziej pasuje, ale Porcelain też ma rzeszę wiernych fanów. I mają w sobie proteiny, czyli dokładnie te same proteiny, które znajdujecie w bazie proteinowej, które sprawiają, że paznokcie odrastają mocniejsze i nie rozdwajają się. Warstwę lepką usuwamy wacikami nasączonymi fioletowym cleanerem. Piłowanie zaczynamy od bocznych stron paznokcia. Pilnikiem o gradacji 180, trzymając na prosto, piłujemy boki paznokcia. Najpierw jedną, potem drugą stronę, nadając kształt migdała. Następnie opiłowujemy okolice skórek, górną część paznokcia, apeks oraz linię włosa. Powstały pył odpylamy miękkim pędzelkiem. Krawędzie boczne wyrównujemy pilnikiem Slim o gradacji 180, odpylamy i wyrównujemy powierzchnię paznokcia bufferem o gradacji 100 na 180. Tak prezentuje się opracowany paznokieć w kształcie migdała, gotowy do malowania. Jeśli na naszej przygotowanej powierzchni pojawi się paproch, zabrudzenie albo na przykład kurz po piłowaniu, przecieramy fioletowym cleanerem, konkretnie wacikiem nasączonym w tymże fioletowym cleanerze. Następnie wcieramy bazę. Pamiętamy, że wcieramy ją, a nie nakładamy tak jak primera, ponieważ cały czas ma nam zostać ta chropowata powierzchnia i jesteśmy gotowi do pracy. Następny paznokieć przedłużymy w kształcie kwadratu. Rolujemy formę, odklejamy od papieru, podklejamy jajeczko od wewnętrznej strony, przymierzamy formę do paznokcia oraz zaznaczamy nacięcia z jednej i z drugiej strony. Nacinamy formę pod kątem 45 stopni. Zaklejamy pierwsze skrzydełka szablonu, odginamy skrzydełka górne i podkładamy pod paznokcia. Formę do kwadratu podkładamy na prosto oraz pozostawiamy ją otwartą. Nabieramy odrobinę żelu na linii szablonu z naturalnym paznokciem i tworzymy szkielet do numeru 1 na formie.
Szkielet musi wychodzić idealnie od wałów okołopaznokciowych. Jeśli chcemy, by tunel był bardziej zaokrąglony, przed włożeniem ręki do lampy delikatnie zaciskamy szablon pod opuszkiem. Utwardzamy przez 60 sekund. Odklejamy formę od szkieletu, delikatnie naciskając palcami. Następnie ściągamy formę w dół. Nabieramy niewielką ilość produktu, przesmarowujemy cały szkielet, tworząc warstwę poślizgową. Następnie dobieramy większą kulkę i nakładamy mniej więcej na 1/3 długości naturalnej płytki paznokcia. Rozprowadzamy materiał, pamiętając, by trzymać się około 1 mm od skórek. Rozprowadzamy żel po całej powierzchni paznokcia, kierując się w dół aż do wolnego brzegu. W celu wyrównania powierzchni odwracamy paznokcia do góry. Czekamy chwilę, aż materiał się ułoży, dodatkowo pomagamy sobie pędzelkiem. Utwardzamy przez 60 sekund. Warstwę lepką przycieramy wacikiem nasączonym fioletowym cleanerem. Piłowanie zaczynamy od ścian bocznych. Patrząc od góry, nadajemy kształt. Najpierw boki, a później wolny brzeg. Przechodzimy do opiłowania okolicy skórek, górnej części paznokcia oraz apeksu. Następnie wyrównujemy materiał na całej powierzchni paznokcia wraz z linią włosa. Odpylamy miękkim pędzelkiem. Pilnikiem Slim, piłując na prosto, wyrównujemy ściany boczne i krawędzie. Następnie przykładamy pilnik do wolnego brzegu, opiłowujemy kształt na prosto i następnie delikatnie zmieniamy kąt pilnika, aby złagodzić rogi. Odpylamy miękkim pędzelkiem i wyrównujemy powierzchnię paznokcia bufferem o gradacji 100/180. Ponownie odpylamy i przemywamy fioletowym cleanerem. Przed nałożeniem koloru jeszcze raz odsuwamy skórki kopytkiem. Dzięki temu jesteśmy w stanie pomalować paznokcie jak najbliżej skórek. Pierwszą warstwę koloru nakładamy trzymając się milimetr od skórek. Malujemy od góry cienką warstwę. Nakładamy kolor celowo milimetr od skórek, żeby ich nie zalać. Ale jeśli nadal obawiamy się, że możemy je zalać, to co zrobić? Dodatkowym trikiem będzie praca naprzemienna. Czyli najpierw nakładamy kolor na pierwszy paznokieć, następnie przymrażamy 10-15 sekund, nakładamy na kolejnym, tutaj tak nie pokażę, bo wiecie, byłby nieładny gest, przymrażamy i w ten sposób pracujemy, w ten sposób nie zalejemy skórek. Kolor staramy się rozłożyć równomiernie. Przed utwardzeniem możemy jeszcze raz dla pewności przeciągnąć kolor na paznokciu. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Nakładamy drugą warstwę koloru od góry paznokcia aż do wolnego brzegu. Staramy się nie nakładać grubych warstw. Tak samo malujemy drugi paznokieć. Aby dojechać kolorem jak najbliżej skórek, nie zalewając ich, pomagamy sobie cienkim pędzelkiem Master Nail Art 006. Nabieramy z pędzla lakieru odrobinę koloru, łączymy przy skórkach z produktem nieutwardzonym i rozprowadzamy jak najbliżej skórek. Malujemy długimi ruchami, dzięki temu kontrolujemy ilość produktu. Utwardzamy przez 30 sekund. Paznokcie pokrywamy tip-topem. Topem możemy malować oba paznokcie, jeden po drugim. Aby poprawić linię światła, odwracamy dłoń do góry i czekamy kilka sekund, aż produkt się wypoziomuje. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Po wyciągnięciu ręki z lampy, zanim nałożymy jakikolwiek produkt pielęgnacyjny na skóreczki, trzeba poczekać minutkę, minimum minutkę, aż to postygnie. Dzięki temu będzie dłużej błyszczał. Czekając aż top ostygnie, pilnikiem Slim wyrównujemy krawędzie paznokcia. Na skórki nakładamy Shea Elixir o zapachu Seven Heaven. Nakładamy po jednej kropli na skórki, masujemy je wcierając nasz eliksir i naciągamy wał okołopaznokciowy tak, by kolor schował się pod skórki. Tak prezentują się paznokcie przedłużone w kształcie migdałka oraz kwadratu. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, jakie macie wspomnienia dotyczące waszych pierwszych paznokci, które kiedykolwiek wykonaliście na sobie, jak długo przetrwały, jaki miały kształt i co dzisiaj sądzicie na temat ich wyglądu. Pamiętajcie, że zawsze jesteśmy w czwartki o godzinie 17 ze świeżutkim materiałem. Dzięki i do zobaczenia. Pa!